Witam serdecznie, w tym filmie obejrzymy sobie zapowiedź nadchodzącej aktualizacji. Film jest krótki, 5 minut, więc powinno to pójść sprawnie. Chyba że gdzieś w jakimś punkcie się rozwinę, ale o tym się zaraz przekonamy. Hey everyone, and welcome to our latest Call of Dragons update video. Today we'll be Może napisy jak sam wam włączmy? showcasing the new content in the Into the Wilds updates. The scary laughter of goblins echoes through the dark forest. Ready your armies for an expedition into the wilds. And don't forget, 50 lucky viewers who can find the secret word in this video and comment it below will have a chance to win in-game rewards. Good luck everybody, and let's explore the new update. Good luck. Dobra, zobaczmy czy jest odpowiedź. Lamea, mamy odpowiedź, także zapraszam do komentowania i macie szansę wygrać jakieś klucze. Season of Strife 6, Age of Duality is here. In this new season, realms will be divided into two camps. Expeditioners is here. Czekajcie chwilę, chciałem zobaczyć tutaj jaka jest ikonka. Mamy tutaj ikonkę artefaktów, więc te dwa artefakty to będą po prostu motywem przewodnim, tak? Być może będą jakieś artefakty In z this góry new season, realms zapowiedziane. will be divided into two camps. Expeditioners and Defenders. This season, Ciekawie to wygląda. Na razie wyłączę napisy. Czyli tak, mamy jakieś egzemplary. also introduces artifacts variants, which allow you to bring two artifacts into the battle. Okej, co my tutaj mamy? Mamy coś takiego, że tylko jeden wariant artefaktu będzie mógł być stworzony na jeden typ, prawdopodobnie jeden typ rodzaju tego artefaktu. Niestety nie możemy sobie tego rozwinąć w dół. Drugi punkt mówi nam, że zyskamy te procenty, tak, atrybuty. No i zyskamy również umiejętność artefaktu, więc będziemy mogli go użyć. Ciekawie się zapowiada. No i trzeci punkt mówi nam, że tworzenie tego właśnie wariantu artefaktu będzie nas kosztowało prestiż. No i niektóre artefakty będą pod jakimiś limitami, ale nie możemy sobie tego rozwinąć. Przejdźmy dalej. Build alliance portals in key locations. Dobra, mamy portale. Jeden portal możemy stworzyć. Tutaj mamy tylko jeden, 0 na 1, więc będzie to wymiana między Watachą, czy jak? To allow members to teleport and provide. Dobra, mamy opis. Dobra, będziemy bindować tutaj portal, będziemy łączyć ten portal z portalem innego przymierza, żeby pomóc. To wszystko się tyczy w kampie, tak? Tak, tylko między kampem, więc no raczej my sobie połączymy portale między VP22 i VP2. Na użycia tych portali, na aktywację tych portali będą jakieś limity, no i jedno przymierze będzie miało 40 takich aktywacji. Fajne. To mi się podoba Support już. in battles. Defeat the brand new Magma Demon Behemoth to receive Lamea wydaje się bardzo podobna do tej tańczącej. Nie pamiętam nazwy, ale no na pewno kojarzycie ją. Nie wiem nawet, czy to nie jest 1:1 skin, ale no poziom 6. Magma jest poziomu którego? Wiecie co? Zobaczmy sobie, tak? Wejdźmy do gry, sprawdźmy to, jak to tutaj wygląda. Dokładnie, mamy tutaj naszą manipulatorkę. Mamy tutaj manipulatorkę i Magma jest również poziomem 6. Więc czyżby nadeszła fala pojedynczych behemotów zamiast 4? Kto wie, zobaczymy. a new achievement. Nowi bohaterowie. O bohaterach już wam teraz powiem, że zrobimy sobie osobne odcinki. Tutaj tylko tak na szybko zobaczymy, co tutaj jest, nie? Welcome two new legendary magic heroes in this update. The first one is Yun Ming. Kiedy zadajemy normalny atak, zadajemy obrażenia magiczne, rozproszone oczywiście, celowi i pobliskim legionom, 2, więc 3 ogólnie, damage factor 300.
Efekt można aktywować co 2 sekundy, tak? Co drugą turę. Na 3 legiony to będzie minus 30%, więc 300 minus 30% to będzie około 210 damage faktora. 210 damage faktora razy 3 to będzie 610 co 2 sekundy, to na 10 sekund zadamy 610 razy 5, 6 razy 5 to jest 30, 3500, coś takiego możemy zadać obrażeń. I to jest mocny ghostek, nie? To jest mocny ghostek. This magic hero can be Tutaj będziemy zyskiwać obronę. obtained from lucky Tutaj zwiększymy nasze obrażenia od umiejętności i troszkę HP dostaniemy, 15%. spin and wheel of I będziemy zadawali dodatkowe obrażenia przy naszej pierwszej umiejętności. Efekt można aktywować raz na 5 sekund tym razem. Maksymalnie możemy zadać 625 obrażeń, więc będzie to... Ile to będzie? Kolejne 1200, tak? Tam było 3500, 4700? Coś takiego, no mocne, co? Naprawdę mocne. A przebudzenie sobie cofnijmy. Mega ciekawe. Na przebudzeniu zyskujemy jakiś tam znak na 10 sekund co 30 sekund. Jak mamy ten znak, to możemy trafiać w 3 legiony, więc no mocny ghostek, trzeba go przebudzić. Znaczy nie trzeba go przebudzić, ale warto go przebudzić, może tak. Nie no, to jest Magzej, nie? To jest Magrat magiczna. Magic hero is Przynajmniej tutaj w cyfrach Yunming jest naprawdę poziom wyżej od reszty magów, naprawdę poziom wyżej od reszty magów. A przyjrzyjmy się, co ma do zaoferowania Gromara. Tutaj mamy już przebudzenie, więc na przebudzeniu zadajemy obrażenia jednemu celowi damage factor 2000 i sprawiamy, że ten legion będzie zadawał 25% więcej obrażeń od umiejętności bohaterów. No i ten bonus 25% dodatkowych obrażeń zniknie, gdy jakiś bohater wpadnie w szał. Także no raczej Gromara będzie pierwsza. Yanmin... Chociaż czy chcemy tego użyć z Yanmingiem? Yanming nie wpada w szał, tak? Więc Gromara sobie sama będzie zwiększała obrażenia o 25% co drugie wpadnięcie w szał. Przynajmniej tak logicznie to brzmi. 25% więcej dla 2000, no to macie 2500, tak? 2500 skill damage'a. Not bad. Gromara, who can be Pod garnizon, to tutaj nie będziemy się zagłębiać. Trzeci skill sprawia, że zyskujemy odporność na atak 20% i 20% obrony. Uciekła mi 5. 4 znaczy, 4 mi uciekła. 4 wydaje się też mocna. Na 4 mamy 15% więcej obrażeń od umiejętności bohaterów i możemy zwiększyć nasz atak o 25%. No a nasz przebudzenie znacie, natomiast zwykły skill bez przebudzenia zadaje 1800. No i zyskujemy 10% skill damage'a zamiast 25, więc tutaj przebudzenie też jest całkiem fajne, ale myślę, że przebudzenie Yanminga jest lepsze. This update also introduces a new legendary artifact, Dragon Tutaj już mamy ideał, tylko ten ideał daje nam... Nie pamiętam, bo nie mam ideałów, ale 5%? Fate. This Chyba artifact więcej pairs dawałem. well with magic Może heroes się coś tam pomyliłem. W każdym razie... Cofnijmy troszkę. 3000 damage faktora dla 6 przeciwników. No i mamy jeszcze dodatkowy efekt. Im mniej jednostek ma przeciwnik w Legionie, tym większe obrażenia ten artefakt będzie zadawał. Nawet o 20%. Mamy jeszcze dodatkowy efekt, który jest bardzo ciekawy zawsze. Kiedy wyprowadzamy normalny atak, posiadacz tego artefaktu ma 50% szans na zadanie dodatkowych obrażeń magicznych o wysokości 80 skill damage'a. Ktoś powie, że 80 to niedużo, ale 50% szans na 80 co 2 sekundy? from the Forge of Light Mocne. and Natomiast egzemplarz zwiększa obrażenia oraz liczbę celów, więc bez egzemplara ten artefakt prawdopodobnie będzie zadawał
2500 i będziemy trafiali w 5 celów. Myślę, że dla każdego maina magów ten artefakt będzie and can ciekawy. be obtained from the Forge of Light and Riches of the Force events. Oczywiście ta para też będzie ciekawa sama w sobie. Get ready to add the Flaming Manticore to your Warpath roster. This new warp Pupil, natomiast ta Mantykora już jest dla Yunminga, bo będziemy zbierać staki, gdy Yanming zada obrażenia ze swojej pierwszej umiejętności. pet specializes in magic, fighter and skills and can be captured Natomiast same obrażenia to już sobie policzymy w osobnym odcinku tego pupila. Przejdźmy dalej. Heights of Power is back in this update. In this event, you Oj, can win the tak. Dark Tides City theme and the adornment Thunder Anchor. And there's also some event exclusive rewards, so don't miss out. Join the Feast of Splendor event series to win exclusive rewards, A nie wspomnieli nic o skinku dla kawalerii, coś się zapomnieli. including a new city theme, new avatar frame, nameplate and other festive rewards. We have also prepared a host of other new gameplay events. Team up with allies and sell Kaharin fruit in Fruit Vinegal, complete divination lines in House of Destiny, and complete quests in the Bounty. O, tutaj są ciekawe nagrody. Sporo tokenów, jakiś bingo. Spoko. Strongest Lord ranking rewards have been improved. Both specific hero tokens and generational hero tokens will be available as rewards. During Season of Strife, you can select 8 No legendary dobra, heroes to jest bardzo to add ciekawe. to the gold chest prize pool. All G1 and G2 legendary heroes are available. Mamy 8 slotów do wyboru i możemy sobie wybrać, których 8 bohaterów chcemy dodać do skrzyni. Więc nie będzie tak źle, jak nas niektórzy Except for straszyli. Lilia, Husk, and Indis. Musian can be added once you have obtained her legendary variants. After reaching level 16, players in an alliance can create custom battlefields that will be available for 14 days. The battlefield creator can send invite codes to other players, including those from other alliances and even other servers. The creator can also set which heroes and artifacts can be used. Correctly predict the outcome of each match in the No, o tym upcoming Roots of wiedzieliśmy. War League Predictions event to receive guessing gold rewards. And if you can predict the league champions, you'll receive even more rewards. In the Chest of Charms event, the number of available rerolls has been increased, and the gem cost of rerolls has been reduced. Dobra, wszystkie te zmiany są jak najbardziej fajne, jak najbardziej dobre, ale o nich już Alliance wiedzieliśmy siege wcześniej. bastions now have a protection timer, preventing them from being destroyed by legions for 20 seconds To jest after mega construction słabe, ale no, begins. nic nie Authorized zrobimy. alliance members can transfer ownership of passes, spires, and behemoth layers to other alliances within the warband. Alliance resource centers no longer have capacity limits, but instead only exist for To jest troszkę słabe. Już wam mówię, dlaczego to jest słabe. Jak macie przymierze farm, no to tam wchodzicie sobie raz na dzień, wysyłacie sobie taką farmę, chodzicie sobie potem nawet po 3 dniach, no i wasza faremka przynosi kilka milionów surowców. Teraz już tyle milionów nie będziemy zgarniać, bo studnia przymierza będzie trwała tylko 12 godzin. Więc troszkę to jest cios wymierzony w farmy. limited time. This duration can be extended by upgrading Alliance tech. Szkoda, że nie ma tam nawet 24 godzin, ale no, The animation speed 12 for też opening spoko. multiple rare alliance gifts has been significantly increased. You can now choose to permanently enable or disable rally notifications. And that's all for today's update video. Have you found all the letters? Make sure to write the secret word and your ID in the comments below. Don't forget to like the video and subscribe to our channel to stay informed on all our latest updates. Please share your thoughts or questions in the comments. Thanks for watching, and we look forward to seeing you in the next one. bye bye. No dobra, tutaj oczywiście również przypominam o pozostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. O samych bohaterach filmy pojawią się wkrótce, to samo tyczy się pupila. Niedługo też otworzą się bramy, więc będą również walki. W końcu to KVK troszkę ożyje, więc na pewno będzie co oglądać. W każdym razie ja będę się z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.